Unboxing. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW serii 4 w nadwoziu Gran Coupé. Gran Coupé, czyli coś w stylu czterodrzwiowego coupé, gdzie dach ma płynniej i nieco dalej opadać niż w klasycznej limuzynie typu sedan. I tak też jest w przypadku nowej czwórki Gran Coupé o kodowym oznaczeniu G26. Choć tutaj, częściej niż opadający dach, będzie oczywiście komentowany przód z tym wielkim grillem w kształcie zębów bobra. No cóż, to wciąż wygląda, moim zdaniem, źle i wciąż się do tego nie przyzwyczaiłem. Mam paru znajomych, którzy twierdzą, że powoli zaczynają się już oswajać z tym wyglądem, no ale mi wciąż przychodzi to z wielkim trudem. Uczciwie jednak muszę przyznać, że testowany kolor plus Shadowline, czyli ciemne wykończenie tego grilla, nieco maskują ten wielki grill. Jest kapkę lepiej. W ogóle wydaje mi się, że z rejestracją z przodu jest w ogóle dużo lepiej niż bez rejestracji. To jest już drugi raz, kiedy mamy model czwórki Gran Coupé. Poprzednia generacja miała kodowe oznaczenie F36 i była znacznie mniejsza. Nowa czwórka GC jest aż o 14,5 cm dłuższa, 2,5 cm szersza oraz 5,5 cm wyższa. Zwłaszcza ta większa długość robi wrażenie i auto ma już niemal 4,8 metra długości. No jest już spore. Ale czy jest ładniejsze? Cóż, ciężko powiedzieć. Na pewno jest inne i bardziej kontrowersyjne, bo ten przód jest ciągle komentowany. Mi też nie do końca podoba się ta linia boczna, która z tyłu jest moim zdaniem nieco za wysoko poprowadzona i pod pewnymi kątami auto wygląda jakby było czymś z serii rodziny GT. No wiecie, tak jak jest 5 czy 6 GT. Nowa czwórka Gran Coupé ma też nową antenę na dachu oraz ma nowe klamki, które są w stylu kasetowym i nie wystają za karoserii. To też mi się nie do końca podoba i co gorsza, w moim egzemplarzu słabo działało bezkluczykowe zamykanie na klamce kierowcy. Co prawda auto samo się otwiera i zamyka jak odchodzimy, no ale gdyby ktoś chciał używać tej klamki, no to jakoś tak nie do końca to działało. Na pozostałych klamkach działało idealnie. Tutaj tylko czasami właśnie na tej klamce nie wyłapywało dotyku. W ogóle posłuchajcie, jak dziwnie się drzwi domykają. Jakoś taki głuchy dźwięk, który nie pasuje do premium. Oczywiście, jak widzicie, czwórka Gran Coupé ma drzwi bez ramek, co wygląda świetnie. Poza tym mój egzemplarz to model M440XI, czyli taki pomost pomiędzy prawdziwymi M-kami, a zwykłymi cywilnymi wersjami, stąd też ten egzemplarz ma nieco inne dodatki wizualne. Ma na przykład lusterka, jak w odmianie M, które są takie bardziej agresywne, mamy dodatkową lotkę na klapie, inne progi i nieco inne zderzaki. Z tyłu są też dwie prawdziwe rury wdechowe, które są klasycznie okrągłe, a tylko wycięcie w zderzaku jest takie kadziaste. Miło też, że przednie wyloty czy tam wloty powietrza są prawdziwe. Niestety nie wszystkie, bo na przykład z tyłu, tutaj po bokach są już atrapy. Kolejna rzecz, która mnie zasmuciła i której w sumie nie rozumiem, to bagażnik. Otóż tak jak mówiłem, nowa czwórka Gran Coupé jest o 14,5 cm dłuższa, a mimo to bagażnik jest mniejszy. Tak, nowa czwórka GC ma o 10 litrów mniejszy bagażnik niż poprzednia generacji czwórki Gran Coupé. Kufer ma teraz pojemność 470 litrów. Chociaż co ciekawe, producent chwali się, że pojemność widoczna bezpośrednio jest większa o 39 litrów. Czyli bagażnik jest mniejszy o 10 litrów, ale większy o 39 litrów. Ma to sens, prawda? Taka typowa korpo gadka. Ale już tłumaczę, o co chodzi. Otóż pod podłogą teraz nie ma schowka, jak to było w poprzedniku, stąd ten tam kufer był liczony z tym schowkiem, a tutaj jest wszystko to na górze, to co widzimy. Czyli mamy tutaj dwie małe przegródki po bokach oraz gniazdo pod zapalniczkę i jeden haczyk. A pod tą podłogą, jak widzieliście, jest tylko schowany akumulator. Bagażnik można powiększyć poprzez położenie kanapy, co robi się z poziomu drugiego rzędu siedzeń, a nie z kufra. Dobra, to może z tyłu czuć te większe centymetry. Niestety nie. I na nogi nie mam za dużo wolnej przestrzeni, a głowa mi się w ogóle nie mieści. Myślę, że maksymalny wzrost na tył to jakieś 180 cm, moje 186 to zdecydowanie za dużo i głowa wbija się w dach. Z tyłu mamy do dyspozycji rozkładany podłokietnik z dwoma miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, oddzielną strefę klimatyzacji oraz dwa złącza USB, oczywiście już typu C. A przed nami widzimy świetne, półkubełkowe fotele z logo M. Tutaj, w przeciwieństwie do prawdziwych M-ek, logo nie jest podświetlane. W ogóle fotel jest w pełni elektryczny i ma też elektryczny zagłówek, mimo iż wygląda jakby był zintegrowany.
I to są opcjonalne fotele za 4500 zł, w podstawie jest nieco inny stołek. I ja właśnie wolałbym ten podstawowy stołek, bo ten tutaj ma moim zdaniem jedną wadę. Otóż to zgrubienie, czy tam wybrzuszenie na środku, które mi przeszkadzało. Nie mam jakichś wielkich pleców, a jednak czułem lekki dyskomfort na trasie. Plusem na pewno jest pozycja za kierownicą, bo możemy siedzieć naprawdę nisko i czuć się niczym w sportowym wozie. Plus też za deskę rozdzielczą, która wciąż nie jest jeszcze w pełni cyfrowa. To znaczy, jak widzicie, są ekrany, ale na przykład wciąż mamy w miarę klasyczną obsługę klimatyzacji czy multimediów, za co chwała BMW. Ba, wciąż mamy iDrive, czyli to genialne pokrętło do obsługi i to mimo iż ekran jest dotykowy. Pokrętło jest znacznie wygodniejsze. A, mamy też obsługę gestami, ale ja musiałem ją wyłączyć. Ja mam tendencję do machania rękami jak rozmawiam i jak tak robiłem to podczas jazdy, to często wyłączałem audio albo zmieniałem stację czy piosenki. Mamma mia! Sam ekran, jak widzicie, działa bardzo dobrze, nie zdarzają mu się przycięcia, a grafiki są świetnej jakości. Jedynie szkoda, że kamerka cofania nie jest wysuwana, bo w taką pogodę jak teraz testowałem, to ta kamera była ciągle brudna i nieczytelna. A nawet jak była czysta, to w nocy kamera jest zdecydowanie zbyt ciemna. Przednia kamera, jak widzicie, jest znacznie jaśniejsza, a z tylnej praktycznie nie da się korzystać w nocy. Dziwne. Drugi ekran to cyfrowe zegary, do których też wciąż nie potrafię się przyzwyczaić. Wyglądają jak z gry komputerowej. Poprzednia generacja po liftingu, czyli F36 LCI, miała znacznie ładniejsze cyfrowe zegary. W tych nowych brakuje mi takiego prostego motywu z okrągłym prędkościomierzem i okrągłym obrotomierzem. Tutaj też nad zegarami jest czujnik na podczerwień, który bada nasze zmęczenie, ale to można też wyłączyć na stałe. Aha, i podstawowe BMW z serii 4 Gran Coupe ma zwykłe, analogowe zegary, które niestety w odmianie M440i nie występują. Tutaj zawsze w podstawie mamy już cyfrowe zegary. Ogromnym plusem nowej 4 Gran Coupe jest jakość materiałów oraz spasowanie. No posłuchajcie sami. Absolutna cisza i brak piano black. To lubię. I tu naprawdę mocno szarpałem niektóre elementy i cisza. Auto stało też parę nocy na mrozie i też była cisza w środku. Brawo. W zasadzie jedyny detal, czy taki element, do którego chcę się przyczepić, to te nawiewy, które są wykonane z takiego kiepskiego plastiku. W kabinie jest też wystarczająca ilość schowków i złącz, więc każdy powinien być zadowolony. Ale ja byłem najbardziej zadowolony z tego schowka z przodu i tego, co tutaj się znajduje. 3-litrowa, rzędowa szóstka turbo o mocy 374 koni oraz o momencie 500 Nm. Czyli jest to jednostka 40i. Póki co najmocniejszy wariant, jaki występuje w 4 Gran Coupe, bo odmiany M4 Gran Coupe no jeszcze nie ma i w ogóle nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. I do tego silnika, czyli do 40i, mamy zawsze automatyczną skrzynię biegów ZF o 8 przełożeniach, napęd na 4 koła oraz szperę na tylnej osi. To lubię i to bardzo. Pora więc na osiągi. Katalogowo powinno być 4,7 sekund do setki. Czas to zweryfikować. Mój wynik to 4,3 sekundy i to jest powtarzalny wynik. Szok! Super szybko. Później też jest szybko i czas od 50 do 150 wynosi 7,3 sekundy, a czas 100-200 to 12 sekund. Choć jak mam być szczery, liczyłem na minimalnie lepsze czasy przy wyższych prędkościach, ale już wiem, czemu takie nie są. Nowa 4 Gran Coupe to grubas, który waży 1900 kg. Tak, aż 1900 kg. To jest o 140 kg więcej niż poprzednia generacja. Ba, BMW M5 Competition, czyli większa seria 5 z podwójnie doładowanym V8 pod maską i też automatem i napędem 4x4 waży 1970 kg, a wersja odelżona M5 CS waży 1820. No ale dobra, tamto to jest w ogóle odmiana specjalna. Ale na przykład już BMW 540xi, czyli seria 5 z tym samym napędem i tym samym silnikiem, ale w większej serii 5 waży 1820 kg, czyli 80 kg mniej. BMW, co się stało z nową 4? Jest super ciężka i to niestety no trochę czuć.
O ile układ kierowniczy jest genialny, jest bezpośredni i znacznie lepszy niż F36, tak na zakrętach czuć delikatnie tą masę. Gdyby była masa z F36 i układ kierowniczy z nowej czwórki, to byłaby petarda. A tak czuję taki delikatny niedosyt. Chociaż nawet z tą nadwagą auto prowadzi się kapitalnie dzięki szperze, która to jest, tak jak mówiłem, już w podstawie. Auto ma tendencję do nadsterowności i bardzo łatwo to kontrolować, gdzie oczywiście pomaga nam też napęd 4x4 i przód również wyciąga auto. Samochód jest też nad wyraz komfortowy. Zawieszenie świetnie wybiera nierówności. I bardzo ładnie i naturalnie brzmi, bez pierdzenia czy bez sensownych strzałów, które w tej klasie samochodu po prostu nie przystoją. Posłuchajcie sami. Bardzo ładnie, prawda? Naturalnie i zadziornie. Podoba mi się. Niestety, BMW musiało i to nieco zepsuć i dodali w kabinie syntezator dźwięków, który dodaje nam na przykład co? Strzały podczas zmiany biegów czy przy odpuszczaniu gazu. Tak, nie dość, że w ogóle dźwięk jest lekko podbijany w kabinie, to jeszcze imituje strzały. Dramat. I myślałem, że można to wyłączyć, ale jak się okazuje, wyłączenie tego tutaj, czy tam przełączenie na tryb zredukowany, oznacza, że wyłącza się syntezator w kabinie, ale dodatkowo zamykają się też klapki w wydechu, a raczej chyba jedna klapka i auto wtedy brzmi znacznie ciszej i głównie z jednego wydechu, co zresztą zaraz zobaczycie w filmie, gdzie widać będzie, jak dymi tylko z jednej, z lewej rury. I co dziwne, nawet jak mamy najbardziej agresywny tryb Sport Plus, to auto nadal brzmi tak samo, czyli wyłączenie tego dźwięku jest zawsze i w każdym trybie. Dziwne i zarazem ciekawe. Świetna jest za to skrzynia biegów. Jest to klasyczny, zwykły, jednosprzęgowy automat ZF, który działa genialnie. W trybie Eco jest mocno uśpiony i ma duże opóźnienie. W Comfort wciąż jest wyczuwalne opóźnienie, ale już Sport czy Sport Plus jest szybki i ostry jak brzytwa. To mi się podoba. Jak widzicie, na brak elastyczności i osiągów nie można narzekać. 440 jest bardzo, ale to bardzo zrywna i szybka. Dodatkowo samochód ma funkcję e-boost, czy tam e-boost, bowiem ten silnik jest wyposażony w miękką hybrydę, czyli 48V zestaw, który generuje dodatkowe 11 koni. To raz, że daje nam takiego właśnie kopa podczas przyspieszania, a dwa, że dzięki temu super płynnie działa system start-stop. W sumie to taka hybryda mi nie przeszkadza, no chyba, że całe to ustrojstwo waży właśnie te 140 kg ekstra, ale raczej nie. Myślę, że ten układ waży znacznie mniej, w granicach 20-25 kg. I podobno ma też wpływać na zużycie paliwa, chociaż ja tego chyba nie zaobserwowałem. W mieście, przy normalnym ruchu i włączeniu nawet trybu Eco Pro, nie potrafiłem zejść poniżej 13-14 litrów. Normalnie było raczej tak 14-15. Lekko większe korki oraz cięższa noga i mamy 16, 17 czy 18 litrów. Czyli jak na 380 koni i 4x4 i tak ciężkie auto, to raczej taki normalny wynik. Na trasie jest już moim zdaniem znacznie, ale to znacznie lepiej. I przykładowo, przy 140 auto pali około 9-9,5 litra, a przy 120 od 7 do 7,5. Bardzo ładnie. Bak paliwa ma 59 litrów, więc możemy bez problemu zrobić 600 km w trasie.
W ogóle nowa czwórka Gran Coupe świetnie sprawdza się właśnie w trasach, ponieważ jest bardzo komfortowa i świetnie wyciszona. A przypomnę, że mamy szyby bez ramek. Dodatkowo muszę pochwalić laserowe światła, które świecą genialnie i jazda nocą to przyjemność. To mi się podoba. To pora na cennik. Podstawowy BMW serii 4 Gran Coupe z silnikiem benzynowym 20i, czyli dwulitrową rzędową czwórką turbo o mocy 184 koni i napędem na tył, kosztuje 200 000 złotych. Mocniejszy wariant 430i, który też jest dwulitrową rzędową czwórką turbo, to koszt 223 000 złotych, a testowany 40i to koszt minimum 320 000 złotych. I co ciekawe, wśród tych trzech benzynowych silników turbo tylko odmiana 40i, czyli ta testowana, ma napęd na 4 koła. 20i oraz 30i mają napęd tylko na tył. Dla miłośników diesli jest też w ofercie wariant 20D, czyli z dwulitrowym dieslem o mocy 190 koni, który właśnie może mieć zarówno napęd na tył, jak i napęd 4x4. Koszt diesla to 214 500 zł za napęd na tył oraz 224 500 zł za napęd X-Drive. Nowością są też dwie odmiany w pełni elektryczne, które są naprawdę nieźle wycenione, bo 500-konny wariant M50 kosztuje 290 000 zł, czyli o 30 000 zł taniej niż testowany 374-konny wariant 40i. Również 290 000 zł kosztuje 340xi, czyli trójka w sedanie z dokładnie tym samym zestawem, czyli tym samym silnikiem, tym samym napędem i tą samą skrzynią biegów. A jakbyście chcieli większy model, czyli piątkę 540xi, to jej cena startuje od 303 000 zł, czyli również znacznie taniej od czwórki Gran Coupe. Co to się stało, żeby piątka była tańsza od czwórki? Oczywiście te ceny to podstawy, bo na przykład mój egzemplarz nie kosztował 320 000, tylko 395 000 zł. Niestety, ale klasa premium nie dość, że jest droga w podstawie, to dodatki są również super drogie. BMW 440xi Gran Coupe pod względem mechanicznym jest świetne. Świetny silnik, świetne brzmienie, świetne osiągi i świetne prowadzenie. Dodajmy do tego świetne materiały i świetne spasowanie oraz świetne wyciszenie auta. Czy to oznacza, że 440xi Gran Coupe to świetne auto? Nie. Bo to, co mnie zawiodło i rozczarowało oraz to, czego nadal nie potrafię zrozumieć, to jak to możliwe, że nowa czwórka jest o 14,5 cm dłuższa, a o 4,5 cm większy rozstaw osi, a kompletnie nie czuć tego ani w kabinie, ani w bagażniku. Ba, bagażnik jest nawet nieco mniejszy, a czuć to jedynie w masie, bo auto jest o 140 kg cięższe niż poprzednik. No to jest słabe. Wizualnie też brakuje nowej czwórce tej lekkości, jaką miała poprzednia generacja i już nawet pomijam ten przód. Po prostu samochód wydaje się wyższy i mniej smukły. Bliżej mu teraz do serii GT niż do serii GC. A przecież właśnie wersja Gran Coupe, czyli GC, kupuje się tylko i wyłącznie dla wyglądu, bo auto poza wyglądem nie ma chyba żadnych zalet względem zwykłej serii 3 w sedanie. No może poza nadwoziem typu liftback, które jest praktyczniejsze niż sedan. Tak więc moim zdaniem lepiej kupić 340xi, albo 540xi. Cześć!